Cześć, czy zastanawialiście się już, kiedy ładować magazyn energii, kiedy ceny energii są najniższe na giełdzie? Pamiętajcie, że posiadanie elektryka czy magazynu energii to jest tylko jedna sprawa, a druga to maksymalizowanie ich potencjału ekonomicznego. Warto zrozumieć, jak optymalizować koszty energii i jakie są godzinowe ceny, tak aby osiągnąć największe efekty ekonomiczne. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie w firmie energochłonne maszyny czy procesy, a w domu magazyn energii lub pompę ciepła. Uruchamianie tych urządzeń w godzinach, gdy ceny są najniższe, pozwala na korzystanie z najniższych cen i obniżanie swoich kosztów. Bardzo jest istotne to, aby zrozumieć, że cena energii elektrycznej jest ustalana codziennie na giełdzie, na każdą godzinę osobno. I ceny te są różne na przestrzeni miesięcy oraz w trakcie roku. To właśnie w tych różnicach kryje się potencjał do oszczędności. Ok, przejdźmy już dalej do wykresów. Na początku przyjrzyjmy się mocy zainstalowanej w fotowoltaice kolorem żółtym oraz średniemu zapotrzebowaniu na moc w Polsce. Zobaczcie, że krajowe zapotrzebowanie na moc jest średnio około od 17 GW do 22 GW, natomiast popyt widać, że on jest dość stabilny, waha się sezonowo, jest wyższy w zimie, trochę niższy latem, natomiast on tak naprawdę idzie w bok od kilku ładnych lat. Z jednej strony mamy wzrost gospodarczy, a z drugiej też poprawę efektywności energetycznej oraz instalacje on-site'owe. Natomiast rozwój fotowoltaiki jest bardzo, bardzo dynamiczny od kilku lat. Na przestrzeni roku ta moc przyrasta około 3-4 GW i w maju czy czerwcu 2025 roku mamy już zainstalowane około 23 tysiące MW. Wraz z rozwojem mocy zainstalowanej fotowoltaika produkuje coraz to więcej energii i ma to oczywiście wpływ na ceny. Profil produkcji z fotowoltaiki jest dość intuicyjny, mianowicie najwięcej energii jest produkowane w lecie oraz na wiosnę oraz w środku dnia od godziny około 10 do 15. I co ważne, średniorocznie fotowoltaika produkuje już około 12% zapotrzebowania na moc w Polsce. Na tym wykresie przedstawiłem ten udział produkcji z fotowoltaiki w zapotrzebowaniu. Kolorem żółtym są dane miesięczne i zobaczcie, że te dane są naprawdę zmienne. W zimie czasami to jest 2, 3, 4%, natomiast w lecie to już sięga do 18 czy 20% pokrycia zapotrzebowania na moc w Polsce w tych miesiącach. Natomiast średnia kolorem pomarańczowym z ostatnich 12 miesięcy też rośnie i stanowi już około 12% zapotrzebowania na moc. Pamiętajcie, że jeżeli energię elektryczną wyprodukuje OZE, no to w tym przedziale czasowym energii już nie musi wyprodukować elektrownia konwencjonalna na węgiel kamienny czy gaz ziemny. Teraz przyjrzyjmy się, jakie jest średnie obciążenie godzinowe elektrowni konwencjonalnych w Polsce. Tutaj pokazałem Wam 5 lat. Rok 2021, bardzo duży popyt na energię, jeszcze mało OZE w Polsce i zobaczcie, że to obciążenie sięgało nawet 14-15 GW średnio i w kolejnych latach ono systematycznie spada. Zobaczcie, jak OZE wypycha te jednostki konwencjonalne z rynku i pierwsza połowa 2025 kolorem czerwonym mamy tutaj średnio najniższe poziomy i widzimy, że w okresie szczytu produkcji z PV-ek to obciążenie jest bardzo niskie i spada już nawet poniżej 9 GW. Pamiętajcie, że dla właścicieli magazynów energii obserwacja czy tego profilu, czy produkcji OZE, czy godzinowych cen jest bardzo istotna, tak aby wykorzystywać ten potencjał do ładowania w najniższych możliwie cenach. Rosnąca produkcja energii z fotowoltaiki w lecie oraz w godzinach południowych powoduje
właśnie ten efekt wypychania elektrowni konwencjonalnych z rynku, a to obniża ceny energii elektrycznej. Można powiedzieć, że energia z fotowoltaiki wchodzi do systemu jako pierwsza i konsekwencją coraz niższego obciążenia elektrowni konwencjonalnych w tych przedziałach czasowych są coraz niższe ceny zgodnie z zasadą merit order, gdzie cena w danej godzinie jest ustalana z najdroższej oferty, jaka musi pokryć popyt czy tutaj kupno. I pamiętajcie, że to działa do pewnego momentu. PSE musi też utrzymać określony poziom minimalnej mocy, tak aby elektrownie mogły potem zwiększyć, zrampować się do większej pracy, większego obciążenia w godzinach 18, 19, 20, więc te 4, 5, 6 GW będzie cały czas pracowało. Zazwyczaj w weekendy czy święta PSE będzie robiło coraz więcej redysponowania, czyli będzie wyłączało farmy, głównie fotowoltaiczne, ale też w zimie w dużym stopniu wiatrowe. Teraz zobaczmy, jak zmieniała się ta procentowa relacja średniej ceny godzinowej w relacji do ceny base, czyli ceny średniej. I zobaczcie, że te lata 2021 czy 2022, no to mieliśmy dość płaski, stabilny profil ceny w off-peaku, czyli rano od 1 do 7 to było około 80% base'u, następnie w środku dnia około 100-110% i szczyt o godzinie 20 na poziomie 120% średniej ceny i 23-24 spadek. Natomiast zobaczcie, jak to się dalej zmieniało. Rok poprzedni, 2024, mamy tutaj ceny w off-peaku nadal około 80%, szczyt o godzinie 8 115% i później spadek już w kierunku 75-70% ceny średniej od godziny 11 do 15 i bardzo duży wzrost do poziomów nawet około 150% o 19, 20 czy 21. Natomiast pierwsza połowa roku 2025 to jeszcze większe zmiany. Co ciekawe, poranny off-peak lekko podrożał relatywnie w stosunku do średniej, natomiast bardzo mocno padły ceny w szczycie produkcji PV, czyli tutaj od 11 do 15 mamy poziomy około 60%, a nawet 50% średniej ceny base. Czyli przy założeniu, że base kosztuje około 400 zł, no to średnia cena w tych godzinach to jest tylko 200 zł. Szczyt przesunął się na razie na godzinę 21, natomiast widać, że to są nadal poziomy około 150-160%. A jeśli prowadzicie firmę, czy odpowiadacie za zakupy, to zapraszam serdecznie do skorzystania tutaj z moich usług i na pewno pomogę Wam obniżyć koszty energii, przedstawiając Wam kilka ciekawych rozwiązań. Możecie mnie spotkać na LinkedInie, pisząc tam do mnie bezpośrednio, wchodząc na mój blog lub pisząc maila kontakt@naszynekenergii.pl. Ok, zobaczmy teraz tabelę procentową, żeby zobaczyć, jak właśnie średnia cena energii w danej godzinie wyglądała w stosunku do średniej base. I zobaczcie, że jeszcze w roku 2018-2019 te godziny od 10 do 14 były najdroższe, stanowiły około 120% średniej base, a teraz kosztują w poprzednim roku 70%, a w tym nawet już tylko 50%. Więc zobaczcie, jak duża zmiana się wykonała na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, jak średnie ceny godzinowe potrafią się dynamicznie zmieniać. Warto to obserwować, warto znać swój profil cenowy. Jeżeli korzystacie z energii głównie w tych godzinach 10-16, no to na pewno ten Wasz profil powinien być trochę tańszy i możecie korzystać z lepszych stawek za prąd. Natomiast tutaj uwaga, bardzo drogo jest wyceniana godzina 20, 21, więc wtedy warto ograniczać tutaj zużycie energii, jeśli jesteście rozliczani po cenach dynamicznych. Teraz przyjrzyjmy się, jak zmieniała się ta relacja
cenowa w okresie 3-letnim, czyli tutaj w tabeli w roku 2024 jest pokazana różnica w stosunku do roku 2023 i zobaczcie, że które godziny taniały, a które relatywnie drożały i mamy duży spadek właśnie w tych godzinach 10, nawet do 16, od 10 do nawet 35-39% punktów procentowych. Natomiast relatywnie off-peak troszeczkę drożał lub był stabilny, no i spore wzrosty właśnie w godzinach 20-21. Z tej całej tabeli wybrałem takie 3-godzinne przedziały czasowe od właśnie godziny 2 do 4 i 3 do 5 handlowej oraz godziny właśnie szczytu produkcji PV, czyli od 12 do 14 oraz od 13 do 15 i zobaczcie, jak właśnie ta relacja średniej ceny tych 3 godzin w relacji do base się zmieniała na przestrzeni ostatnich lat, jak ten jeszcze poranny off-peak był najtańszym okresem i to wtedy warto było korzystać z energii, natomiast wtedy nie było jeszcze dużo magazynów energii czy samochodów elektrycznych, a teraz to już nie jest reguła. Teraz najtańsze godziny średnio to są właśnie te godziny szczytu produkcji PV. Na następnym wykresie przedstawiam średnie ceny z tych 3 godzin nominalnie w przedziale ostatnich 12 miesięcy. Tutaj na wykresie widać, że na początku rok 2020 ceny energii były relatywnie stabilne, około 160, 200, 250 zł. Później mamy mocną stymulację gospodarki fiskalną i monetarną oraz kryzys tutaj gazowy związany z wojną na Ukrainie i te ceny mocno podrożały. A później mamy już trend spadkowy od roku 2023. I zobaczmy, że ten okres, kiedy energia jest najtańsza, właśnie zmienił się około połowy poprzedniego roku, kiedy to te średnie się przecięły i średnio tańszym okresem jest już tutaj okres od 12 do 14 i od 13 do 15, więc wtedy warto statystycznie ładować czy samochód elektryczny, czy magazyn energii. Zauważcie, że potwierdza się właśnie to, że ceny z okresu szczytu PV tanieją nawet poniżej tych cen nocnych. I moim zdaniem, oczywiście to jest statystyka, natomiast ważne będzie również takie aktywne zarządzanie pracą magazynu. W software taki inwestują już też producenci czy magazynów, czy falowników, którzy będą automatycznie pobierały ceny i automatycznie się uczyły tych zachowań. I ceny same będą też mogły wybierać dobre momenty na pracę. Natomiast kluczowe wtedy jest to, aby czy gospodarstwo domowe, czy firma było rozliczane po cenach dynamicznych, po cenach hurtowych, po cenach z towarowej giełdy energii. Takie oferty są. Jeżeli szukacie oferty dla firmy, no to śmiało możecie się ze mną kontaktować. Tutaj przedstawiam Wam screen ze strony towarowej giełdy energii. Akurat jest to dostawa energii na 10 lipca 2025. Mamy wykres cen i zobaczcie, że to są ogólnodostępne dane. Każdy może to sobie sprawdzić na www.tg.pl, wybrać notowania dla rynku energii elektrycznej, notowania godzinowe, zobaczyć wykres i tu jest krzywa właśnie cenowa na ten dzień, więc już dzisiaj wiem, jaka będzie cena jutro, natomiast te ceny się pojawiają około 15-16 na stronie TG. Tutaj akurat najtańsza godzina 14, 174 zł za megawattogodzinę, najdroższa 21, prawie 700 zł za megawattogodzinę. A teraz przechodząc do tej odpowiedzi na pytanie, kiedy warto ładować magazyn energii, no to przyjrzyjmy się właśnie danym miesięcznym i tutaj zobaczcie, że porównywałem te właśnie 4 3-godzinne
okresy i tak naprawdę to nie jest tak, że zawsze jest najbardziej opłacalny dany przedział czasowy. W zimie statystycznie styczeń, luty poprzedniego roku to była właśnie noc, ten okres od 3 do 5. Następnie, co ciekawe, już w marcu najtańszym okresem był okres 12-14 i później to się tak trochę zmieniało pomiędzy też 13 do 15. Natomiast te średnie ceny zobaczcie, że były poniżej 200 albo w okolicach 200 zł za megawattogodzinę. W październiku nadal to był okres od 12 do 14. Natomiast już listopad, grudzień, no to znowu są to okresy nocne, więc tutaj od 2 do 4 lub 3 do 5, gdzie ceny były 335 zł lub 283 i było to dużo poniżej tych cen w środku dnia, więc tutaj warto mieć różne strategie na różne miesiące. Natomiast już rok 2025, co ciekawe, no pierwszy raz w lutym właśnie to już nie noc jest najtańsza, a właśnie ten okres szczytu produkcji z PV, natomiast ceny są relatywnie wysokie, średnio 450 zł było w lutym. Natomiast później już zobaczcie marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no średnie ceny spadły poniżej 200 zł w tych przedziałach 3-godzinnych, gdzie produkuje właśnie fotowoltaika najwięcej. W kwietniu było to nawet tylko 34 zł za megawattogodzinę, w maju trochę więcej, a w czerwcu to było nawet 13 zł za megawattogodzinę od 13 do 15. A obok przedstawiam Wam jeszcze taką dzienną optymalizację, czyli zakładamy, że znamy ceny na jutro i wybieramy najbardziej optymalny moment, więc to nie są statystycznie cały miesiąc te same godziny i zobaczcie, że można osiągnąć tutaj progres. Natomiast nie jest to wielka różnica. Jest to około 15 zł za megawattogodzinę, tak jak to sprawdzam statystycznie. Natomiast jest to oczywiście wykonalne, tak aby codziennie algorytm sam złapał najlepszy moment. Natomiast wykorzystując już nawet pewną statystykę, jeżeli macie starsze urządzenia, które nie mają dostępu online do cen, no to zachęcam serdecznie, aby ustalać harmonogram tutaj wobec tej statystyki, jaką przedstawiam na dany miesiąc. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie ciekawe. Napisz, co jeszcze Cię interesuje o rynku energii. A jeśli chcesz obniżyć koszty energii w swojej firmie, to śmiało zapraszam do kontaktu. Znajdziemy odpowiednie oferty i strategie, tak abyś płacił czy płaciła coraz mniej za prąd. Pozdrawiam serdecznie.